Kupić sobie nową grę, kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Dzień dobry, szalom, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znajomy Zająca i przynoszę kolejne dobre wiadomości z epoki brązu, a dokładnie z Faraona Total War. Kolejna dawka pozytywnych informacji. Pozytywnie tani, no bo to będzie darmowy update, który, przypominam, ma postawić Faraona na nogi. I dostaliśmy kolejną porcję informacji odnośnie zmian, jakie zapowiedzieli. 3 dni po publikacji, prawie 40 000 wyświetleń. Nice. 40 000 wyświetleń to gdzieś mniej więcej liczba średnio graczy Warhammera 3, czyli wyrobu Total War podobnego. Także jest szansa, że wśród community i społeczności Total Warowej Faraon całkiem nie został wykreślony. Dali mu szansę, ktoś tutaj spogląda. Nawet nie ktoś, duża liczba ktoś spogląda na informacje i biernie śledzi, biernie obserwuje pracę nad Faraonem. Tym razem dostajemy porcję informacji o nowych kulturach i konkretnych frakcjach, jakie zostaną dodane do Faraona. No i już na grafice widać coś, co większość z Was powinna kojarzyć, czyli słynną niebieską bramę z Babilonu. Znaczy nie wiem, czy to jest dokładnie ta brama, ale wiecie, no niebieska powinna się kojarzyć. No i na tle tej niebieskiej bramy żbiczek z łukiem, z dość charakterystycznym zarostem. Chyba tylko dla regionu Mezopotamii, także jednoznacznie mamy wskazanie, że będzie Babilon. Będzie Babilon, coś w sumie na co najbardziej czekam, jeżeli chodzi o ten update, czyli region Mezopotamii i tego Totalen Kriegu, który będzie się tam dział już po upadku tego Imperium Starobabilońskiego, coś takiego i tych Asyryjczyków, Babilonii, który na nowo powstaje, tych miast państw, które gdzieś tam rozgrywki polityczne toczyły. Nie jestem ekspertem, pewnie jak większość z Was, która gdzieś tam kojarzy mniej więcej historię, to epoka brązu i te dawne dzieje gdzieś z Mezopotamii gdzieś tam nikną w naszej świadomości, ale pewne charakterystyczne postacie, regiony, no i elementy każdy kojarzy, także będzie okazja, żeby sobie zagrać tym i być może czegoś nowego się dowiedzieć. Dobra, ale przejdźmy już do dokładniejszego omówienia, co dodaje, co zapowiedzieli, co zostanie dodane. Jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, omawialiśmy tam pierwszego posta, gdzie przedstawiali mapę i ogólny zarys zmian, tą gigantyczną mapę, oraz ogólnie sobie rozmawialiśmy, a dzisiaj skupimy się na tym, co dodali w tym poście, a mianowicie nowe frakcje. W poprzednim update'cie dowiedzieliśmy się, że zostanie dodany region Mezopotamii i Morza Egejskiego Grecji i wybrzeże tam Anatolii, czyli Troja. To już wiemy, tak? I dzisiaj wiemy, że będą 4 główne grywalne frakcje dodane. Asyria, Babilon dla Mezopotamii oraz Mykeny i Troja dla Morza Egejskiego. To są po 2 frakcje na nowy region. W sensie duże frakcje, bo zaraz przejdziemy do tych mniejszych. To będą duże frakcje z własnymi tam mechanikami, fabułką zakładam, jakimiś jednostkami, historią, pewnie mechanika dworu będzie dla nich przygotowana. I to będą takie główne grywalne frakcje, czyli po 2 na region. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Po 2 na region. Mapa będzie gigantyczna, ale jak patrzymy na poszczególne regiony i to, że mapa gigantyczna, liczba prowincji, dużo to będzie część Morza Śródziemnego. Jeżeli mówimy już o samej wielkości mapy, dużo będzie pustyń. Także po 2 frakcje. Wydaje mi się to optymalne, takie duże frakcje grywalne. I dlaczego mi się to wydaje w miarę optymalne? Przynajmniej na początek zaznaczam, że mi się wydaje. Zjedźmy na razie może do mapki. Bo gdyby te mapy były jeszcze większe i mielibyśmy więcej frakcji dostępnych, to de facto byśmy grali przez większość rozgrywki na takich zamkniętych biomach, więc tutaj mi się wydaje, że twórcy, którzy pracują nad tym Faraonem, muszą znaleźć odpowiedni balans, żebyśmy na przykład grając sobie, tutaj jest chyba Asyria z tego co widzę, grając taką Asyrią, w miarę gdzieś tutaj na własnym rejonie się rozporządzili, a potem na przykład mogli toczyć epickie bitwy z faraońskimi rydwanami. Bo gdyby mapy były gigantycznie, w sensie dużo prowincji na całą Mezopotamię i dużo frakcji, to po 100. turze może byśmy graniczyli gdzieś tam z Palestyną. Więc patrząc na liczbę prowincji i przez to na liczbę frakcji, jaka może zostać dodana, mam nadzieję, że to jest optymalny balans nad rozmiarem mapy, żeby nie była za mała, no ale też żeby nie była za duża, żebyśmy nie spędzili tutaj 200 tur, żeby można było zjednoczyć powiedzmy lokalny region i pobić się z jakimiś Hetytami czy Faraonami, a nie tylko na własnym podwórku klepać się z ziomeczkami, których znamy tam już od kilku tysięcy lat, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie.
mój tok myślenia. Taki chyba sam tok myślenia ma Creative Assembly, jeżeli chodzi o wielkość i rozkład frakcji. Jeszcze tak mnie naszło i aż pobrałem i odpaliłem Faraona, żeby sprawdzić i porównać, czy oni coś nie będą gmerać, czytaj zmniejszać liczbę prowincji, które już były, usuwać, nie wiem, przestawiać, żeby zrobić miejsce dla tych nowych, żeby, nie wiem, zmniejszyć mapę, żeby optymalizacja działała, czy coś w ten deseń. Więc zapamiętajcie mniej więcej rozłożenie tych prowincji, jak te prowincje wyglądają plus minus, ile ich jest. Bo zobaczymy bezpośrednio w Faraonie, aż pobrałem i zainstalowałem tego Faraona. W ogóle Faraon ma zarąbisty soundtrack, tak sobie siedziałem, słuchałem chwilę. Jest trochę za głośno, już nie będę przyciszał. I jak to jest ten regent, to mniej więcej te prowincje się plus minus zgadzają, nie? Plus minus się zgadzają. O, i przy okazji możemy zobaczyć, że jak do tej pory mniej więcej były po 2 główne frakcje na też dany region. Mieliśmy 2 frakcje na ludów morza, mieliśmy 2 grywalne frakcje na Hetytów, 2 na Kanadyjczyków z Palestyny, no i 4 egipskie. No 4 egipskie, no bo mamy w sumie górny i dolny Egipt. No i po 2 na górny, dolny Egipt, tak plus minus wychodziło, więc były po 2 frakcje na region. No i teraz też chcą zrobić po 2 frakcje na region, nie? Ale będą też mniejsze frakcje grywalne, do których zaraz dojdziemy. Ale zanim dojdziemy do tych pomniejszych frakcji, możemy sobie na szybko omówić i zobaczyć te nowe frakcje, które dodają te główne. Pierwszą z nich jest Asyria, tylko co ciekawe, to nie będzie ta główna Asyria, bo ta główna Asyria będzie pomniejszą frakcją, ale grywalną. Będzie pomniejszą frakcją grywalną, a tą główną frakcją, którą my będziemy prowadzić z tej kultury regionu asyryjskiej, to będzie Hanigalbat. Mniej więcej to jest z tego, co tu wyczytałem, to ma być okres w Asyrii, upadku ich imperium i rozbiciu na niezależnych władców. I ta rozgrywka ma być mocno nastawiona na jakieś intrygi polityczne, sojusze, dyplomację. I ciekaw jestem, czy to będzie na zasadzie, że ktoś z kimś ma, nie wiem, pakt nieagresji, sojusz obronny, czy będzie faktycznie jakaś mechanika dla tych asyryjskich władców, że oni są jakoś powiązani i będziemy musieli faktycznie rozgrywki polityczne, dyplomatyczne między, no de facto naszymi ziomkami, nie? Sensownie rozprowadzać. Co ciekawe, Asyria, i to jest chyba najważniejsza wiadomość w tym update'cie, najważniejsza, na którą chyba wszyscy czekali, to Asyria będzie miała konie. Uwaga, konie! Wow, niesamowite, konie w Faraonie. Do tej pory kawalerii w Faraonie chyba w ogóle nie było. Tak mi się wydaje, że chyba w ogóle nie można było rekrutować koni, albo był strasznie problem z nimi. No nie licząc rydwanów, nie? Ale rydwany są specyficzne. I teraz tak, kawalerii nie było z oczywistych względów, ponieważ w tym okresie kawalerii praktycznie, znaczy koni w ten sposób do bitew, do wojska nie wykorzystywano, nie? Konie były, ktoś mi to mówił, że konie wtedy były jakieś małe, zbyt problematyczne, żeby na nich jeździć, walczyć na nich. Nie były dostosowane i mogły tylko rydwany ciągać. I Asyria będzie miała kawalerię. Będzie miała kawalerię taką, jaką znamy z innych Total Warów. I to dobrze. Nawet jeżeli troszeczkę naciągałem rzeczywistość, bo nie wiem jak było historycznie, to strasznie brakowało kawalerii. I ja rozumiem, że to jest historyczny Total War, ale no pewne standardy muszą być, bo brak kawalerii wpływa na to, że dużo bitew jest, no nie chcę powiedzieć wykastrowanych, ale dużo taktyk, dużo możliwości przez brak kawalerii, czyli mobilnej jednostki, czy to strzeleckiej, czy uderzeniowej, czy walczącej w zwarciu kawalerii, powoduje to, że tracimy duży potencjał z rozgrywaniem tych bitew taktycznych. I teraz tak, konie te będą dodatkiem, bo to jest tak jak w Romie dwójce rządzi piechota, ale oczywiście jest kawaleria słonie i tak dalej. Tak w Faraonie dalej ma rządzić piechota, a konie, kawaleria ma być dodatkiem. Ja nie wiem, czy to tylko Asyria dostanie te konie, bo tylko tu była wzmianka o tej kawalerii dla Asyrii. Czy wszystkie frakcje gdzieś tam będą miały potem możliwość może dostać się do tej kawalerii, albo komuś tam troszeczkę pododają tej kawalerii, bo przypominam, że w Faraonie było tak do tej pory, że grając z daną frakcją mieliśmy pulę unikalnych jednostek dla frakcji, na przykład dla Ramzesa mieliśmy tych czadowych łuczników ramzesowych, czy z szepeszami, tych sierpowników, jak ich sierpownikami nazywałem, przepraszam, ale w zależności od regionu, w jakim byliśmy, czy startowym, czy potem jak się rozszerzaliśmy, mieliśmy dosłownie chorą liczbę lokalsów, tubylców do rekrutacji i to nie jakichś tam słabych, tylko ci tubylcy też byli od jakichś tam podstawowych biedopiechoty w jakieś lepsze, bardziej elitarne jednostki, więc każda frakcja miała pulę swoich słabych i mocnych jednostek, plus to, gdzie w danym momencie się znajdowała, gdzie rekrutowała.
No i fajnie jakby ta kawaleria była gdzieś tam szerzej dostępna dla większej liczby frakcji, w mniejszym lub większym zakresie, ale skoro na razie mamy dla Asyrii kunie, no teraz tak, te kunie nie mają strzemion, no bo strzemiona to jeszcze daleko, wiele w sumie tysięcy lat, no może no, kilkanaście wieków, aż strzemiona się pojawią. I teraz tak, pytanie ci, czy łucznicy konni asyryjscy będą mogli strzelać z tych łuków podczas jazdy? Czy to nie będzie po prostu mobilny oddział łuczników, że on będzie musiał się zatrzymać i strzelać? Bo to wbrew pozorom ma znaczenie, czy oni będą potrafili strzelać. Wydaje mi się, że podczas jazdy oni nie będą mogli strzelać, tak na zdrową logikę. A po drugie nawet chyba bym nie chciał. I chyba bym nie chciał, żeby ci konni łucznicy mogli podczas jazdy strzelać. Nie wiem, jakie oni będą mieli statystyki, ale generalnie w każdym Total Warze, jak masz konnych łuczników, to zwłaszcza przeciwko AI, botowi, no to tymi konnymi łucznikami możesz robić całą armię złożoną z konnych łuczników i możesz masakrować. Więc mam nadzieję, że ci konni łucznicy będą tylko takim dodatkiem, smaczkiem i że nie będzie się dało jeździć nimi i strzelać, tylko to będzie dosłownie mobilny oddział łuczników, że sobie podjeżdżasz, strzelasz, uciekasz, strzelasz i w ten deseń, a nie, że oni nie mogą jeździć i strzelać, bo to będzie wbrew pozorom przy poceniu niektórych bitew będzie miało duże znaczenie. A przypominam, że Faraon ma taki potencjał w bitwach, zwłaszcza jak dodadzą kawalerię, tylko niech oni zrobią te bitwy dłuższe. Niech te jednostki nie będą jak w tiktokowym Warhammerze, że bitwa trwa 2 minuty i te jednostki albo uciekają, albo tracą HP-ki, tylko niech to będzie jak w Romie dwójce. Jeżeli mamy nastawienie na piechotę, to niech ta bitwa, niech oni się klepią jeden oddział z drugim oddziałem 10 minut, ale to daje nam możliwości na jakieś cofanie się, taktyczki, zwłaszcza, że Faraon pierwszy raz, goddammit, ma mechanikę tego zorganizowanego od wycofywania jednostek. Nawet nie wiecie, jak problematyczne jest wykorzystanie tej mechaniki w bitwach, bo te bitwy po prostu w sekundę się kończą, tak jak w tym tiktokowym Warhammerze. Dlatego ja cały czas wierzę w Warhammera. Dobra, druga rzecz to te konie jakieś małe są, nie? Zobaczcie na tego ziutka, na tego żbiczka, co siedzi na koniu i to jest taki ten koń mały, nie? Więc mam rozumieć, że to będzie... No albo mi się wydaje, nie wiem, jestem przewrażliwiony, bo mieliśmy na streamie którąś pogadankę, dlaczego tych koni w Faraonie nie ma i dlaczego to jest mniej więcej historycznie dobrze, że nie ma tej kawalerii. I jak teraz patrzę, to te konie faktycznie jakieś takie małe, niedorobione w porównaniu do tych jeźdźców, którzy na nich siedzą, więc może faktycznie. No i druga jednostka kawalerii dla Asyrii to są kawaleria prawdopodobnie walcząca w zwarciu, bo na szturmową kawalerię to nie wygląda, bo nie mają włóczni, chyba że oni je schowali. Oni mają, to nawet nie są miecze, to są jakieś takie półczepesze, szepesze, takie zakrzywione leciutko, nie wiem, pewnie ta broń ma jakąś specyficzną nazwę. Zakładam, że kawaleria do walki w zwarciu, a nie szturmowa, uderzeniowa, że szarżujesz, cofasz, tylko bardziej taka, że wjeżdżasz i oni ciepią tymi swoimi ostrzami oponenta. Ale też dobrze, że jest, także cała frakcja Asyrii ma się składać na małych, ale mocnych, elitarnych jednostkach. W swojej palecie możliwej do rekrutacji i jest ciekawostka taka, że oni są dość biedną frakcją w surowce. Jak pamiętacie, Faraon ma tą mechanikę stroi, która wbrew pozorom mi się podoba, że mamy te surowce, nie mamy pieniędzy, tylko mamy surowce, znaczy jest złoto, ale surowce są ogólnie tam żarcie, drewno, brąz i tak dalej i że frakcje na przykład te elitarne wymagają brązu w utrzymaniu, co też jest na logikę, no bo brąz to jednak mimo wszystko broń z brązu się gdzieś tam zużywa, te pancerze i w międzyczasie trzeba im pewnie dostarczać nowe, także trzeba myśleć o tej logistyce. I ta frakcja Asyrii będzie nacechowana na elitarne jednostki, ale będzie biedna w surowce, w sensie będą mieli dużo jedzenia, żywności, ale będą musieli sobie poradzić z brakiem tych pozostałych surowców, co pewnie może być wymagające. Oni są w tej północnej Mezopotamii, także pewnie żyzność tam będzie niesamowita przy tych Eufratach, Tygrysach. Także ta Asyria, frakcja ciekawa, bo raz, że tło historyczne ciekawe, to jest okres upadku tej Asyrii. Zobaczymy, jak rozwiążą temat tej dyplomacji, polityki wewnątrz tych władców asyryjskich. Elitarna armia bez jakichś tam większych zasobów, no i kunie, więc 4 ciekawe informacje Asyrii. Zobaczymy, czy coś jeszcze może pokażą, a my przejdziemy do Babilonu. Babilon to będzie troszeczkę przeciwieństwo Asyrii, bo Babilon to jest frakcja, która... W ogóle będziemy zaczynać tutaj na południu. Mezopotamii de facto przy Zatoce Perskiej. Kim są Persowie? Wtedy jeszcze Persów nie było. Ale do tych Persów przejdziemy na koniec.
Będziemy zaczynać na południu i Babilon to będzie frakcja nastawiona na dużo tanich mobików. Będzie przeciwieństwem Asyrii, będzie dużo tanich mobików. Oczywiście potem jakieś elitarne oddziały wszyscy mają, ale to frakcja, która wprost ma być nastawiona na masę, a nie na jakość. I będziemy grali Babilonem, który nie jest już imperium, ale podnosi się po upadku. Jesteśmy w okresie, gdzie nawet odbiliśmy swoją stolicę Babilon. Więc jest great sukces i będziemy podnosić się po upadku z najazdów Hetytów, z tego co tu było napisane. Frakcja ma być nastawiona na powolną ekspansję oraz manipulowanie wrogami, sianie niezadowolenia, czy jakieś misje agenci. Do tej pory w Faraonie nie było agentów, nie? W sensie takich, którzy by chodzili jak coś szpiegów, zabójców, asasynów, kapłanów. Także też może być ciekawa mechanika. Powolna ekspansja i wykorzystywanie tam swoich mechanik, żeby osłabiać oponenta i dopiero wtedy kolejną prowincję gdzieś zdobyć. Też może być ciekawe, bo inna mechaniczka. Pytanie, jak to będzie rozwiązane, ale z opisów wygląda ciekawie. No i fajnie, że to będzie frakcja nastawiona na jakiś tam spam tanich mobików. W dużej liczbie tanich jednostek, która gdzieś tam w późniejszym etapie może mieć elitarne jednostki, piechota mistrzów zadań, która wzmacnia pobliskich sojuszników, czyli pewnie masz jeden oddział elitarny, masę mobików i oni wykorzystają z tego wzmocnienia elitarnych swoich oddziałów. Swoją drogą fajnie wyglądają. Takie tutaj spódniczki, fajne, styk. Nawet fajnie to wygląda. Myślę, że tak biednie, ale ta jednostka nawet spoko wygląda. No i z Mezopotamii skaczemy do Morza Egejskiego, a właściwie płyniemy, bo teraz będą te szybkie podróże morskie, więc szybko płyniemy, wykorzystując mechanikę tej szybkiej podróży morskiej do Grecji. No i tu trafiamy coś, co powinniśmy kojarzyć z Troi Total War. Kto grał, ten wie, chociaż Troja była za darmo, więc chyba każdy grał, każdy wie, o co tam chodzi. Będziemy mieli Mykeny. I Mykeny oraz Troja mają być mniej więcej to samo, co było w Troi, bo mają polegać na Iliadzie Homera i to ma być ten sam okres wojny trojańskiej, będą ci sami bohaterowie, Menelaos, Agamemnon, Parys, Hektor, więc z jednej strony spoko, z drugiej strony to już było, ale no chyba taki był zamysł, żeby to wrzucić. Mykeny jako grecka frakcja ma być nastawiona na bycie bastionem cywilizacji. Jakichś większych informacji o mechanikach czy sposobie gry nie ma, jest tylko wzmianka o tym, że mają kulturowo dominować nad sąsiadami, więc nie wiem, czy będzie jakaś mechanika wpływania, zarządzania poszczególnymi państwami, miastami greckimi. Na pewno trzeba będzie Troję popłynąć, spalić. Natomiast co ciekawe, to to, że Mykeny będą znowu w inny sposób rozgrywały swoje bitwy, znaczy w zamyśle, domyśle, bo mają być nastawione na ciężką piechotę, toporników z kosztem ogólnie słabych jednostek dystansowych i rydwanów. To ma być ciężka, mocarna, uderzeniowa piechota opancerzona, pewnie z dużą ilością brązu. Zobaczymy, czy będzie się lepiej grało niż w Troi, no bo ile z was dalej gra w Troję, czy dobrze wspomina Troję? No była, darmo dali i każdy o niej zapomniał. I jak już mówimy o Mykenach, to możemy szybko skoczyć do Troi. Troja ma mieć znowu bardziej, ma mieć swój unikalny system rozgrywki i ma być nastawiona na stricte defensywną, słabą piechotę. Słaba, defensywna piechota, która ma trzymać linię, no i najlepszych łuczników, czyli to, co było mniej więcej z historii. Te jednostki mi się strasznie nie podobają, jak Troja w serduszku. I gdy widzę pojedynek Hektora z Achillesem, to zawsze po stronie Hektora stoję i liczę, że uda mu się tego greckiego kurdupla ubić, to jak patrzę na te jednostki, to aż mi smutno. No, ci włócznicy jeszcze przejdą, ale ci łucznicy tak miernie wyglądają. Nie wiem, czy to jest mocno historyczny wygląd tych jednostek. Kurde, skupiłem się strasznie na jednostkach, jeżeli chodzi o wygląd, ale ta Troja już, w sensie, no Troja, no te frakcje były w Troi, więc to mniej więcej będzie to samo. Jakoś tak mnie wzięło na porównanie jednostek. Ciekawostka, generałami będzie także możliwość rekrutacji Paryża. Będziemy mogli Paryża zrekrutować, Hektora Eneasza. Aha, i jeżeli chodzi o schemat rozgrywki, to chyba tak samo jak się grało w Troi, w sensie w Troi Total Warze, że Troją gramy w ten sposób, że robimy sieć sojuszy, nie? Nie podbój, a sieć sojuszy tych miast kultury trojańskiej, czy jak to tam się nazywało. No i będziemy pewnie czekali na inwazję
inwazję Greków. No i to są dwie główne frakcje, znaczy 4 główne frakcje, po 2 kolejne na każdy region. Z tym, że dostaniemy możliwość grania pomniejszymi frakcjami. Pomniejszymi frakcjami, które nie będą tak rozbudowane, nie będą miały tyle tam jakichś mechanik tych dworów, ale też będą grywalne i pewnie z czasem, jak tymi pomniejszymi frakcjami coś tam osiągniemy, to będziemy mogli przejąć, zakładam, te mechaniki większych frakcji i wypchnąć je jako szefów z lokalnego regionu, jako tych głównych frakcji. Tych frakcji jest 25 i nie dość, że dodają tam do nowych Mezopotamii Greków, to tak samo zostaną dodane do prowincji tych regionów, które już były, czyli do Kananu, Palestyny, do Egiptu będzie więcej frakcji grywalnych, do Hetytów, jakieś Damaszki, Aszkalony. Także spoko, każda frakcja będzie miała swoje słabe, silne strony, no ale to klasycznie jak w każdym talworze. Które z pomniejszych frakcji zawierają dobrze znane postacie z Troi, na których czele staną Achilles, Odyseusz, Diomedes czy Ajax, także będą znane postacie historyczne. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o kolejne wiadomości odnośnie zmian w Faraonie. Podsumowując, 4 nowe główne frakcje, każda ma być inna, charakterystyczna dla danego regionu, z własnymi mechanikami, jednostkami. 25 grywalnych pomniejszych frakcji. To co wiemy z poprzednich update'ów, no to dużo większa mapa, dużo więcej frakcji, które dzisiaj poznaliśmy częściowo. Mechanika tego transportu jednostek. Unikalne budynki, regiony dla każdego obszaru. Także zapowiada się ciekawie. Nie ma nic na razie o bitwach. Mam nadzieję, że zwrócą uwagę, że bitwy są za krótkie, że to nie jest TikTokowy Warhammer, tylko no prawilny Total War, więc fajnie jakby je wydłużyli, no bo modami zatentygować wszystkiego się nie da. I to by było na tyle, a jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię. Ciekawi mnie, czy daliby radę upchnąć do Faraona Persów, albo jakichś protoplastów Persów, no bo te Imperium Perskie to gdzieś dopiero za kilka dobrych wieków powstanie, ale jak tutaj kończy się Mezopotamia, no to zaczyna się ziemię tego Iranu, Persji i jakby zrobili taką frakcję Persów, nastawiono mocno na kawalerię, konnych łuczników, spam taniej piechoty, no katafratów to nie odlatujmy aż tak daleko, i możliwość grania taką hordą, która by najeżdżała te wszystkie ziemie ludów Mezopotamii, Palestyny, Egiptu i de facto aż po Troję i byłaby taką inwazją, coś jak Mongołowie, która by to wszystko wchłaniała i tworzyła Imperium Perskie. Że Imperium Perskie to gdzieś tam, nie wiem, początek to będzie VII wiek przed naszą erą, a my tutaj mamy XII przed naszą erą wiek, więc to jest dość dużo lat różnicy. Ale może by naciągnęli. Nie wiem, czy to by było możliwe. Może ktoś jest ekspertem. To się wypowie, czy w tym okresie było jakieś państewko w tym regionie, tam jeszcze bardziej na wschód, jak się kończy Mezopotamia, które można by było dodać na siłę. Taka ciekawostka, już luźna dywagacja zajęcza. Oczywiście będziemy czekali na dalsze informacje odnośnie... A, i zapomniałem w podsumowaniu, że konie jeszcze dodają. Tak. To jest chyba najważniejsza top 1 informacja, jak wymienialiśmy rzeczy, jakie do tej pory się dowiedzieliśmy. Wygląda spoko, zapowiada się dobrze, póki co z tych ogólnych opisów, bo wiecie, bo to, że opisali, że jakaś tam frakcja będzie miała mechaniki polityczne, dyplomacji albo coś, no to na razie opisali, a jeszcze nie pokazali, jak to będzie wyglądało, więc tutaj dajemy duży kredyt zaufania. To tyle na razie ode mnie, jeżeli chodzi o tą kolejną dawkę informacji o zmianach w Faraonie. Jeżeli o czymś zapomniałem, pominąłem, a było kluczowe, możecie napisać w komentarzach. No i fajnie, jakbyście też napisali, co o tym sądzicie, bo według mnie zmiany na plus. Ale czekam najbardziej teraz na informacje, czy będą zmieniać, balansować same rozgrywanie bitew, żeby były bardziej spocone, taktyczne, a nie TikTokowe, Warhammerowe. Także to tyle ode mnie, kłaniam się niziutko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się do następnego. Cześć.